Cześć, tutaj Michalina i przychodzę do Was dzisiaj z projektem totalnie nieplanowanym. Chcę uszyć spódnicę ciętą ze skosa. Jeżeli pamiętacie film, który nagrałam jakiś czas temu, szyłam sukienkę krojoną ze skosa, to powiedziałam wtedy w tym filmie, że skoro nauczyłam się już wykrawać i szyć tego typu sukienki, to warto zrobić spódnicę, mam ochotę zrobić spódnicę. Nie planowałam tego robić od razu, bo w mojej głowie mam mnóstwo projektów, które gdzieś tam mam na liście i chcę po kolei robić i nagrywać i pokazywać Wam. Ale zainspirowała mnie do tego pościel, którą znalazłam w moim lumpeksie. Tak, znowu materiał kupiłam w lumpeksie. Jest to pościel satynowa w przepięknym kolorze, takim fioletowym, ale trochę brązowym, taka trochę śliwka węgierka. Zakochałam się w tej pościeli. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak na podstawie własnych wymiarów wykroić taką spódnicę i ją uszyć, to zapraszam do oglądania. Do uszycia spódnicy potrzebne nam będą tylko 3 rzeczy. Tkanina, najlepiej sprawdzi się cienka, lejąca tkanina, wiskoza, jedwab, satyna, gumka do wszycia w pasie. Moja ma szerokość 2,5 cm i taką polecam, lub szerszą, nie węższą. Nici w pasującym kolorze. Ja nie mam pasującego odcienia, tylko takie bordo, jakoś to przeżyję. Spódnicę wciągniecie na siebie bez konieczności wszywania zamka. Do narysowania wykroju potrzebne nam będą następujące wymiary. Szerokość w pasie. Ja chcę, aby spódnica leżała trochę niżej niż talia. Szerokość w biodrach. Odległość od pasa do najszerszego punktu bioder. Ja mierzę również, gdzie mam kolana, bo tam spódnica będzie lekko zwężona. Całkowita długość spódnicy od pasa za kolana. Jak narysować wykrój do takiej spódnicy? Odmierzam sobie najważniejsze punkty. Całkowita długość spódnicy. U mnie to będzie 76 cm. 50 i 26, 76 tutaj. Rysuję prostopadłą linię. Tu mam początek. Odmierzam 1/4 z mojego wymiaru w pasie, 18,5. Odmierzam od talii, czyli od pasu, bo trochę niżej niż talia, 26 cm, bo tam mam najszerszy punkt moich bioder. Prostopadła linia. Ok. I teraz odmierzę sobie też tam, gdzie mam kolana, bo tam bym chciała delikatne zwężenie spódnicy. I to jest 56 cm. 56. I również prostopadła linia. Rysuję wykrój ćwiartkowy, więc przód i tył będę musiała wyciąć złożony na pół, po przekątnej. Teraz tak, najszerszy punkt moich bioder dzielę sobie na 4. To jest 23,75, ale zaznaczę więcej, zaznaczę 25 cm, żeby mieć trochę luzu w biodrach. W zasadzie nieważne, ile mam szerokości w kolanach, bez przesady, ale jeżeli tutaj zaznaczyłam 25 cm, to tu zaznaczę 24, żeby było nieznaczne, ale takie troszkę zwężenie. I jeżeli chodzi o dół, dół z powrotem, żeby był rozkloszowany, więc tu zaznaczę na pewno więcej niż 25. Myślę, że około 30. I teraz te punkty należy połączyć. Pomocniczo mogę sobie połączyć liniami prostymi, ale oczywiście wszystko trzeba potem zaokrąglić, bo spódnica wyrysowana w ten sposób nie wyglądałaby dobrze. Tutaj na samym końcu odmierzam 3 cm, ponieważ spódnicę muszę tutaj zaokrąglić. Jeżeli bym tego nie zrobiła, to po prostu ta końcówka by była taka spiczasta. Byłoby to bardzo nieładnie, by to wyglądało. Zaokrąglając taką spódnicę, warto pamiętać, żeby ten kawałek był tutaj prosty,
a dopiero dalej zaczynamy zaokrąglać. Teraz dorysuję sobie wszędzie zapasy na szef. Wzdłuż szwu bocznego zapasu na szef zrobię 1,5 cm, dlatego że będę chciała zrobić szef francuski i muszę mieć zapas. Na samym dole też dodam 1,5 cm zapasu na szef. A na samej górze dodam 1 cm zapasu na szef, bo od razu do tej góry przyszyję gumkę. Ale najpierw, zanim to zrobię, zaokrąglę sobie odrobinkę ten pas. I zapas na szef. Mogę wycinać. Uwaga! Jeżeli nie chcecie, aby spódnica była lekko zwężona w kolanach, to zignorujcie w ogóle tę linię kolan i najszerszy punkt bioder połączcie z końcem spódnicy prostą linią. Zanim zacznę wycinać elementy, ustalam, gdzie moja tkanina ma nitki proste. Tak będę miała pewność, że wykroję spódnicę dokładnie po skosie. Nacinam pościel na każdym z 4 rogów i rozrywam. I właśnie w tym momencie widać, jak ta pościel została krzywo zszyta. Nacięłam przy samym szwie na dole, a w połowie pościeli mam taką odległość od szwu. Po rozerwaniu prasuję tkaninę, aby postrzępione brzegi się ustabilizowały oraz żeby potem już jak najmniej dotykać wycięty wykrój, aby uniknąć rozciągnięcia i deformacji. Mając wyznaczone nici proste materiału, składam go na pół dokładnie po przekątnej. Układam szablon wykroju tak, aby linia środka spódnicy biegła dokładnie wzdłuż przekątnej. Przypinam szablon szpilkami do obu warstw. Przód i tył wykroju jest taki sam, ale wycinam je osobno. Raz, ponieważ tkanina po skosie jest zbyt delikatna, aby wycinać 4 warstwy jednocześnie, a dwa, dół spódnicy z tyłu wytnę trochę dłuższy. Tył wycinam około 2 cm dłużej na środku, ponieważ na tyle pozwalał mi mój materiał. Optymalne byłyby 3 cm. Róbcie jak mówię, nie jak robię. Zaczynam zszywanie. Delikatnie układam przód i tył spódnicy na sobie, lewymi stronami do siebie, czyli błyszczącą prawą stronę mam na wierzchu. Dokładnie spinam. Przypięcie przed szyciem jest bardzo ważne, aby śliski i podatny na deformację materiał się nie przesuwał. Zszywam wzdłuż brzegów około 7 mm od krawędzi. Następnie odcinam nadmiar zapasu na szef do około 2-3 mm od szwu. Zaprosowuję szef na bok. Odwracam spódnicę prawą stroną do prawej i przeszywam drugi raz. Znowu 7 mm od krawędzi. W ten sposób brzeg jest całkowicie ukryty i zabezpieczony. Ucinam gumkę do szerokości mojego obwodu w pasie. Zakładam końce gumki na siebie na około 1 cm i przeszywam ścięgiem zygzakowym kilka razy. Przypinam gumkę do prawej strony spódnicy, dopasowując krawędzie. Zaczynam od szwu bocznego. Wyznaczam połowę gumki i przypinam do drugiego szwu bocznego spódnicy.
Przyszywam 5 mm od górnej krawędzi, delikatnie naciągając gumkę i spódnicę. Ja przyszywam długim, prostym ściegiem, ale polecam zrobić to długim ściegiem zygzakowym. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłam. Ponownie, róbcie jak mówię, nie jak robię. Przyszytą gumkę odwijam do środka. Jak widać, szef jest całkowicie ukryty, nawet od wewnątrz. Aby gumka się nie przekręcała i nie wychodziła na wierzch, zabezpieczam ją krótkimi przeszyciami w szwach bocznych. Ja robię to ręcznie. Górną krawędź spódnicy zaprasowuję od środka, aby ją zdefiniować. Pozostaje podszyć dół spódnicy dowolną metodą. Ja robię cieniutki brzeg rolowany podwójnie, tak zwany baby hem. Zawijam brzeg spódnicy na 1 cm i przeszywam najbliżej zagiętej krawędzi jak tylko mogę. Odcinam nadmiar zapasu bardzo blisko szwu. Zaprasowuję, naciągając brzeg po łuku, zawijam brzeg ponownie i przeszywam drugi raz. Na koniec wystarczy zaprasować i spódnica jest skończona. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że poczujecie inspirację, by uszyć tę piękną i elegancką spódnicę samodzielnie. Jeśli film się Wam podobał, zostawcie lajka, a jeśli nie chcecie przegapić moich kolejnych filmów, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!